Z samochodami jest trochę tak jak z psami. Bywają rasy ładne i rasy brzydkie. Do ras brzydkich w motoryzacji należy na przykład segment kompaktów sedan. Pamiętacie na przykład Renault Talię? Albo był taki samochód, który nazywał się Fiat Siena. Człowiek chciał wymiotować na sam widok. Ale bywają też odstępstwa od tej reguły. I to jest jedno z nich. Audi S3. Tak ładne, że Audi nazwało je nie sedanem, tylko limuzin. Ta generacja w nomenklaturze Audi nazywa się 8Y i została zbudowana na bazie generacji 8V, czyli poprzedniej. I ta poprzednia generacja za 2 dni będzie u nas też na kanale, tylko zobaczycie ją sobie w używanych. Przetestuje ją Julek Szarek. I zerknijcie wtedy na 2 miniaturki tych samochodów, które będziecie mieli na YouTubie, bo są bardzo podobne do siebie, nie bez powodu, ponieważ to zostało również zbudowane na tej samej platformie, czyli MQB. Silnik jest tutaj dokładnie ten sam, co w poprzednim S3, czyli 2 litry, TFSI, turbo i generuje 310 koni mechanicznych i 400 Nm, poprzecznie ustawione R4. Nic więcej tutaj nie ma ciekawego do oglądania. Nawet skrzynia biegów jest dokładnie ta sama, czyli S-Tronic 7-biegowy. Co zatem zmieniono? Ano popracowano przede wszystkim nad odchudzaniem, gdyż sam silnik jest 5 kg od poprzedniego lżejszy. Dodatkowo usztywniono nadwozie. Parę elementów wykonano z aluminium, między innymi tutaj cały ten przód. Zresztą sprawdźmy to, czy to jest aluminiowe. Drzwi są, tu wszystko jest stalowe. Uwaga, aluminiowe. Stalowe błotniki. Ale maska z aluminium, żeby było lżej. To jest stalowe, ale to aluminiowe. Tu stal, stal, stal. Boczne stópki, stal, 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 stal. Stal, nie stal, stal. A my stalowa, lowa, stalowa. Wszystkie te zabiegi, czyli odchudzenie silnika, zrobienie aluminiowej maski, dodatkowe usztywnienie nadwozia innymi konstrukcyjnie elementami niż tylko stalą, spowodowało, że nowa generacja S3 jest lżejsza o 65 kg w porównaniu z poprzednią. I to pomimo tego, że samochód urósł, bo jest o 4 cm dłuższy niż poprzednie S3 i jednocześnie 2 cm szerszy. I wyobraźcie sobie, że ma już ponad 4,5 metra długości, to dokładnie tyle, ile miało pierwsze Audi A4. Tak nam się te kompakty rozrastają. Względem hatchbacka, który jest przecież najpopularniejszy, Sportback, tak nazywa to Audi, jest tutaj 15 cm więcej samochodu, na szerokość pozostał taki sam, natomiast to ciekawe jest niższy, o 2,3 cm. Czym to poskutkowało? Lepszą aerodynamiką. Wyobraźcie sobie, że tutaj mamy współczynnik oporu powietrza na poziomie 0,29, podczas gdy w hatchbacku to jest 0,34, a to właśnie dzięki temu niższemu dachowi i temu, że tutaj płynniej przechodzi to powietrze z tyłu i tutaj wpada sobie jeszcze na loteczkę. Natomiast oczywiście, jako że to jest sedan, no to mamy też więcej bagażnika, ponieważ w S3 Sportbacku to 325 litrów, a tutaj nadal 370. To dosyć mizerny wynik jak na sedana i żeby Wam go zobrazować, spróbuję wrzucić tutaj 2 walizy. To jest jedna duża waliza, zobaczcie. I druga. I to wszystko, no ale 2 wchodzą. Co ciekawe, tutaj mamy koło dojazdowe, a nie zapasowe, ale coś Wam chciałem pokazać. I tu jeszcze zostaje wgłębienie, w którym możecie mieć zestaw naprawczy i całą resztę, nie? Nie dziękujcie Audi. I wówczas wchodzi tutaj trzecia taka walizka, należąca na przykład do Waszego dwojga dzieci. O, chyba się nie domknie, tak? O, proszę bardzo. Tu jest tyle miejsca, że tylko i wyłącznie mogą dzieci siedzieć, ponieważ ja, rosły chłop, mam tutaj najzwyczajniej w świecie ciasno i nie ma co się dziwić, w końcu to jest samochód segmentu C. I dach nisko opadający powoduje, że walę w niego po prostu głową. I tutaj na kolana zbyt dużo tego miejsca nie mam. Plus jest taki, że mogę wsunąć pod fotel sobie stopy. I to jest wygodne. Podłokietnik chciałem pokazać. Jest podłokietnik? Jaki on szeroki, mamma mia. Tu cup holdery my tak nie lubimy, my lubimy jak tutaj się cup holder ładnie wysuwa. Nie ma niestety rękawa na narty, ale za to kanapa składa się w
we proporcjach, że jednak jest rękaw na narty. Ponieważ całe to się opuszcza, macie proporcje 40, 20, 40. To jest fajne rozwiązania, tak praktyczne. Lubimy i cenimy. Ta tapicerka, którą tutaj widzicie, wymaga dopłaty i nazywa się Pure coś tam. I nie jest prawdziwą skórą, tylko sztuczną skórą, ale wykonaną syntetycznie bez użycia materiałów recyklingu. W standardowej wersji macie taką skórę łączoną z materiałem, do wykonania którego użyto butelek PET i podobno na zrobienie tapicerki do całego wnętrza zużyto 45 takich 1,5 litrowych butelek PET. Natomiast tutaj mamy z PET-ów zrobione dywaniki. Też jest jakaś tam domieszka tego. Czasy ekologiczne, ale zobaczcie, to w niczym nie można tego odróżnić od materiałów, które są zrobione z niepetów. System grający Ganga Bang w opcji, który kosztuje około tam 3,5–4 tysięcy złotych. Tylne drzwi typowe już dla segmentu C w grupie Volkswagena, czyli tu jest twardo, tu jest twardo, tu jest twardo, tu jest twardo. To jest miękkie, to jest miękkie i tu jest bardzo ładne przeszycie. Odejdź silny. Działa. Natomiast w przednich drzwiach już jest troszkę lepiej, ponieważ to już nie jest taki ordynarny plastik, tylko to jest mięciuteńkie i przyjemniejsze znacznie, tak jak było w Golfie. Tu już się pojawiła aluminiowa wstaweczka, czy tam też z tyłu jest? Też jest, nie, to z tyłu też była pierdolę głupoty. Tu też miękkie i tutaj też już miękkie. Oj, popruło się Audi nam. Chciałem wrócić na chwilę jeszcze do bagażnika, ponieważ ten bagażnik w A3 limuzin i A3 hatchbacku jest o 55 litrów większy. A to z tego względu, że tutaj zastosowano napęd Quattro i gdzieś trzeba było zmieścić ten cały napęd, więc ograniczono trochę pojemność bagażnika. Kurna, ale zajebiście zrobiliśmy ten bagażnik. Oprócz Quattro macie też 15 mm obniżone zawieszenie w stosunku do serii. Jak sami pewnie dobrze wiecie, wszystkie S3 od początku, od A3 odróżniał taki element, czyli srebrne listwy wokół szyb, srebrne lusterka, srebrne progi, czasami zdarzały się też srebrne single frame'y, srebrne listwy tutaj na dole po prostu wysrebrzone jak jasna cholera. Natomiast tutaj już w tym przypadku możecie sobie zamówić to czarne. Jak jest czarne, to trzeba do tego dopłacić. Czarne mogą być progi, które kosztują chyba 6000 zł. Czarne może być nawet logo Audi, które dodatkowo kosztuje 3800 zł, a lusterka mogą być albo czarne, albo karbonowe. Wtedy kosztują 7000 zł i w pakiecie dostajecie też tę lotkę wykonaną tu z karbonu, ale to już koniec karbonów, żadnych innych nie możecie. A, i wydech taki poczwórny też może być czarny. Prawdziwy z obu stron. Zobaczcie, po dwie na każdą stronę rury. O, tam zobaczcie, stoi już to S3, które będzie w niedzielę. Papież nim przyjechał we własnej osobie, tylko akurat dzisiaj ubrał się na czarno, nie na biało. Jedziemy. Silny? Wyjęty zapas, schowany, zapraszam do środka. Najwięcej w S3 w stosunku do poprzednika zmieniło się tutaj, czyli we wnętrzu. No przede wszystkim mamy tutaj zupełnie nowe usługi cyfrowe, nowe te ekrany, cyfrowe zegary, które mogą mieć 10 albo 12 cali, za 12-calowe trzeba dopłacić. Tutaj ten środkowy ekran, który ma ponad 10 cali również. No i oczywiście tym wszystkim tutaj ładnie i przyjemnie, jak w każdym innym Audi. Porusza się po tym menu. Ja akurat lubię ten minimalizm, czyli tą czerni biel, jak najmniej kolorów. Cieszy mnie to, że pozostali przy manualnej klimatyzacji, przy przyciskach i przy przyciskach również do na przykład wyłączania kontroli trakcji, systemu start-stop, do parkowania, do wspomagania parkowania, czy Drive Select, którym możecie sobie wybierać po prostu tryby jazdy. O, a propos, widzieliście, było Dynamic, przed chwilą się świeciło, ponieważ poprzednio jeździł producent, a to jest bardzo dynamiczny człowiek, uprawia wiele sportów, w wielu dyscyplinach w życiu brał udział, natomiast my sobie wejdziemy w Efficiency. Ale to też znak, że w momencie, kiedy wsiadacie do auta, to macie zapisany poprzedni tryb, który uruchamialiście. Niestety, jak to jest Dynamic, to skrzynia biegów po uruchomieniu nadal będzie w D, a nie w S, więc będziecie musieli przynajmniej przestawić to tutaj, żeby było S. O, jest S, jest Efficiency. S, Efficiency. S, Efficiency. Takie ma to zawieszenie, takie twardawe. A nawet bardziej czuć było chyba felgę, bo o ile w serii macie 18-calowe felgi, to tutaj za dopłatą są zamontowane 19-calowe. Dziwnie wyglądają jak dla mnie tutaj te nawiewy, takie trochę kosmiczne, albo jak uszy kłapouchego. Tutaj też są dwa takie obok siebie. Ta piękna jest ta inkrustacja tutaj, śliczna. To jest taka plecionka ze stali zrobiona.
i to kosztuje chyba dodatkowo 1800 zł, ale brałbym w ciemno, bo wygląda obłędnie. To jest przyjemna stalowa czy tam aluminiowa listwa, a nie plastikowa. To jest miękkie, ładny szef mamy tutaj, to jest mięciutkie. No, jak dla mnie wszystko się zgadza. Zobaczcie, konsoli środkowej nie idzie w ogóle ruszyć nogą, choćbyście nie wiem co robili. Wyzerujemy sobie jeszcze spalanie, pamięć długookresowa, pamięć tymczasowa też zostanie zresetowana, żebyśmy mieli te wyniki w miarę porównywalne. Podłokietnik. Już nawet w S3 jest ruchomy góra-dół i przesuwany do przodu i do tyłu, więc można idealną pozycję sobie znaleźć. Proszę bardzo. Przesunąłem sobie łapę w górę, trzymam tutaj, jest super. Troszkę wtedy ten jest ciut za nisko w stosunku do prawego. W starym, dobrym stylu te przyciski na kierownicy. O, do sterowania multimediami oraz komputerem pokładowym. Tu piano, tu piano, tu piano. Tego piano akurat tutaj się nie dotyka, więc jeszcze można je przeboleć. Piano niestety jest też tutaj, a tutaj widać każdy kurz, widać każdą rysę, widać każdy odcisk palca, jak to przy piano bywa. Jeżeli nie chcecie tutaj sterować sobie multimediami bezpośrednio z ekranu, możecie sobie tutaj sterować na przykład, zobaczcie, zwiększać głośność tym panelem tu. A teraz nam nie gra żadne radio, więc nie pokażę Wam, jak się zwiększa. O! I wtedy tylko kręcicie paluchem tu. Jeżeli chodzi o samo quattro tutaj, to nie jest to rozwiązanie quattro, które znamy i które dobrze znamy sprzed wielu, wielu lat i jest napędem stałym. Tylko tutaj mamy dołączany tył na Haldexie, niemniej Audi mówi, że działa to bardzo sprawnie, potrafi więcej niż 50% mocy przekazać i momentu na tylne koła, gdy przednie wykryją uślizg. I nie ma co się w ogóle stresować tym, że to jest to quattro ultra, a nie quattro tradycyjne, prawdziwe. Natomiast powiem Wam, że ma kurde wyjątkowo fajny układ kierowniczy. O kurde! I to na takim śliskim, a on w ogóle nie zareagował nerwowo, tylko ślicznie wszedł. Natomiast 19 cali to troszkę za dużo, bo to powoduje ten niski profil opony i jednak czuć, że to jest taki naleśnik owinięty na tej feldze, w związku z czym będziecie czuli każdą nierówność. Jeżeli zależy Wam na większym komforcie, a mniej na wyglądzie auta, to zdecydowanie zostańcie przy 18. O, tu poczujemy, czy ta twardość zawieszenia faktycznie jest taka bolesna. No, to za mały próg, żeby to poczuć. Natomiast czuć generalnie dużo większą sztywność tego auta w porównaniu z konkurentem. Ono stało się takie bardziej responsywne, bardziej w charakterze hot hatcha, także jeżeli chodzi o układ kierowniczy, a jednocześnie nie straciło takiego charakteru przyzwoitego, komfortowego hatchbacka do jazdy na co dzień. Tu jedziemy nierówną drogą i mimo, że mamy sportowe zawieszenie, obniżone o 15 mm, w dodatku aktywne, to on bardzo ładnie sobie wybiera wszystkie nierówności. Nie jest przesadnie twardy, nie jest ani trochę tak naprawdę w tej twardości wkurzający. O, to dobre słowo, bo czasami rozumiecie, wsiadacie w auto, które jest tak twarde, że Was to po prostu wpienia. Ten jest taki jędrny, bardzo ładnie reaguje na każdy wybój, na każdą dziurę, na każdą kolejnę, każdy dołek. Problemem jedynie jest ta felga, o której wcześniej wspomniałem. Ale to czuć na takich właśnie nierównościach, jak za szybko najedziecie na niski próg zwalniający, wpadniecie w dziurę, albo będziecie musieli po kostce brukowej jechać. A ciekawe, czy zmieni coś w takim razie przejście w tryb Dynamic, bo wtedy zobaczmy, czy on ma w ogóle, tutaj nam pokaże napęd, zawieszenie, tak, i zawieszenie jest tutaj też możliwość ustawienia sportowego. No trzeba tymi felgami uciekać od tych dziur, naprawdę, i to jest ten strach gdzieś tu tkwiący w głowie, że jak wjedziecie, to możecie sobie uszkodzić już nie tylko oponę, ale i taką felgę. O! O, jak działa! Z takiego przyjemnie sprężystego zrobiło się ewidentnie bardziej sztywne. Tak, zdecydowanie czuć, że ten amortyzator już się tak nie ugina miękko, tylko że on ma taki sportowy bardziej nastaw. Po odwinięciu kierownicą, czyli tak, sama reakcja jest świetna. Super koło od razu skręca. Natomiast po odwinięciu, jak wraca ta kierownica, to na ręce czujecie takie dziwne wrażenie pochodzące z elektrycznego układu wspomagania. Jakby ten silniczek tam dociągał troszkę tę kierownicę. Ale to wszystkie współczesne samochody z elektrycznym wspomaganiem w zasadzie tak mają. Da się wyłączyć całkowicie kontrolę trakcji? Da się.
I nawet jak na mokrym wyjeżdżacie ze skrzyżowania i macie wyłączoną kontrolę trakcji, to ten napęd quattro jest tak skuteczny, że nie słyszycie na mokrym nawet uślizgu koła. Działa tak sprawnie. Dobra, to jeszcze sprawdzamy skrzynię i laga, ponieważ mamy teraz 800, zobaczcie, obrotów na minutę silnika, bo jedzie na biegu jałowym. Kładę nogę. Raz, dwa, 2,5-3 sekundy, zanim poczujecie taki ewidentny ruch w stronę horyzontu, że samochód zaczyna przyspieszać. I to jest tak, że to jest nawet nie tak, że on wpina bieg i zaczyna jechać, tylko on najpierw wpina ten bieg i jakby się zastanawiał, czy kurna już mogę jechać? No dobra, ruszę. I dopiero wtedy czujecie przepływ tych koni. Jakby one musiały pogalopować tam do tych kół. I tylko zdejmujecie nogę z gazu i od razu jest włączony bieg jałowy. Patrzcie, kładę, jadę, zdejmuję i już od razu na 800. Powinien moim zdaniem chwilkę poczekać i dopiero jak zobaczyć, że przez sekundę, dwie nie zdejmujecie tej nogi z pedału gazu, to wtedy wrzucić te 800 obrotów i bieg jałowy. Ale nie, on to robi dosłownie jak tylko zdejmujecie nogę z pedału gazu. A jak będzie w trybie Comfort? W trybie Comfort jest tak, że już nie zrzuca do biegu jałowego i nie robi sobie trybu żeglowania, natomiast od razu wrzuca większy bieg, jak tylko zdejmiecie nogę z pedału gazu. Więc z 2,5-3 sekund zwłoki robi się 1,5 sekundy. Ale nadal jest to zwłoka, bo dodaje gazu i on musi wrzucić wyższy bieg. No i jak przyspieszacie w trybie Comfort, zdejmiecie nogę z gazu, to też od razu wrzuca wyższy bieg. Teraz kładę i znowu musiał sobie zredukować bieg, żeby jechać. Wszystko zmienia się dopiero jak wejdziecie w tryb Dynamic, no to trzyma go na tym wyższym biegu, skrzynia idzie w trybie sportowym i kończą się lagi. O, i go podtrzymuję sobie. Jadę na trójce, zdejmuję nogę z gazu, on jest na trójce. Znowu dodaję gazu, zdejmuję nogę z gazu, on jest na trójce. Czy on lekko strzela nawet? Tak, słyszałem. No barble ma takie leciutkie. No, to co, 0-100, nie? A skoro wróciliśmy do starych sprzętów, to wracamy też do starej, dobrej zasady, czyli przypominamy Wam o subskrypcjach. Czyli żebyście nacisnęli przycisk subskrybuj, a potem sobie jeszcze możecie wcisnąć dzwoneczek, żeby Wam przypominał o nowych filmach. Jesteśmy w trybie Efficiency. Mamy włączone wszystkie systemy. Stoimy na skrzyżowaniu. Obok nas podjeżdża koleś Golfem R. I chcemy się zmierzyć, co będzie szybsze. Audi S3 Limousine czy Golf R, powiedzmy w wariancie. Ten sam silnik. I przecież nie będziemy wtedy włączali wszystkich trybów sportowych, tylko chcemy mu pokazać i tak. Zanim włączył ten silnik, to minęły 2 sekundy. 6,3 sekundy. To teraz uwaga, żadnych procedur startu. Tryb Comfort. Też noga na hamulcu i od razu na gaz. Czekał tam ta sekunda taka, zanim on nabrał obrotów. 5,9. Czyli już jest lepiej w komforcie. Teraz wejdziemy w tryb Dynamic, tak? To uwaga. Prawa noga na pedale hamulca, tryb Dynamic i nagle startujemy. Ale ma sprawny ten napęd quattro, jest naprawdę mokro, cały czas 5,7, już lepszy wynik. Ale jeszcze nie zbliżyliśmy się do tego wyniku 4,8 sekundy, o którym wspomina Audi w swoich materiałach, więc teraz spróbujemy to zrobić. Próbujemy wymusić procedurę startu, natomiast boję się, że jak sprawdzimy, czy w ogóle ma coś takiego jak Launch Control. Ma! Matko, jakie przy wyłączonej kontroli trakcji, jak on ładnie pojechał. 5,2 sekundy. Mokro, pada deszcz. W pewnym momencie jakby tylko sobie przepustnicę lekko przyciął, ale efekt jest fenomenalny jak na takie warunki. Wow! Więc Audi S3 Limousine o mocy 310 koni, które ma 400 Nm, przyspiesza do setki w 6,2 sekundy, 5,8 sekundy, 5,7 sekundy albo ewentualnie 5,2 sekundy. Dobre jest, nie? I o ile zawsze, słuchajcie, wpieniają mnie te wszystkie głośniczki udające dźwięk silnika, to tutaj ten silnik, kurna, udaje to zajebiście. To jest jak z kobietą udającą orgazmy. 9 razy się kapniecie, a to jest ten 10. raz. Że kurna nie ma się pojęcia, kłamie czy prawda?
Dla mnie brzmi mega prawdziwie, a w dodatku nie jest męczący. Przyjemny dla ucha. Dobra. Ależ on ma grip. O, tu jak się pojawi dopiero przeciwwaga, to się robi no. O, i lekko płuży i go wtedy troszkę przycina, więc przy takim szybszym łuku czujecie, jak delikatnie zaczyna wyjeżdżać przód, natomiast od razu ingeruje wtedy tylna oś i wyprowadza go tak, że lekko potrafi zarzucić dupką. Taki jest efekt. Dobra, komputer zresetowany i zobaczymy sobie, jakie to będzie zużycie paliwa przy 122 km na godzinę na liczniku, czyli pewnie mamy 120 takie na GPS-ie. I zobaczcie, w takim efficiency macie cicho w środku. Normalnie można rozmawiać. Szumy powietrza to jakieś tam delikatne. Silnika prawie nie słychać, bo ma niecałe 2100 obrotów. Jedzie na 7 biegu, na najwyższym. Więc jedyny hałas, jaki tutaj występuje, to jest ten od toczących się kół. Owszem, jest mokro, więc też jest większy, ale słychać to wyraźnie. Ma systemy wsparcia kierowcy wszystkie? Ma, proszę bardzo. Wchodzi wóg, sam wchodzi i sam wchodzi. Nie trzeba mu pomagać? Nie trzeba mu pomagać. Zaraz się odezwie, że trzeba przejąć kierowanie. Proszę, przejmij kierowanie. Co robimy? Jak zwykle, nic nie robimy. O, teraz. O, jak szarpnął! Słuchaj ty! Dobra, już koniec. Nawet jak zaśniecie, to was obudzi, mówię wam. Natomiast ślicznie, chciałem wcześniej powiedzieć, że przepięknie zaczyna nabierać płynnie prędkości po tym, jak przyhamuje ten tempomat przed jakimś autem. Zobaczcie, teraz na przykład jedziemy sobie tak, 111. O, ustawiłem go, żeby z powrotem przyspieszył do 122. Zobaczcie, jak to robi powolutku sobie w trybie efficiency. 117, 118, 119, żeby nagle nie zrzucić biegu i nie podnieść zużycia paliwa. O ile można mieć zastrzeżenia do niektórych materiałów, takich jak te plastiki, o których mówiliśmy, na drzwiach z tyłu na przykład, albo nawet na drzwiach z przodu tutaj, bo są takie no poniżej premium, ale to ciągle kompakt, to nie można mieć zastrzeżeń do jakości wykonania. Tego, jak to wszystko zostało ze sobą poskręcane i zamontowane. Bo to jest naprawdę, no Audi. A ciekawe, jak teraz podczas jazdy na tempomacie aktywnym włączę mu dynamic. No zaczął szybciej przyspieszać, ale też nie jakoś specjalnie brutalnie. To dobrze. Wracamy do efficiency. W normalnym ruchu, jak się tak jedzie S3, to sprawia wrażenie, że jest najzwyklejszym w świecie A3 z silnikiem 1.5 TSI. Nic nie jesteście w stanie tutaj zauważyć jakiejkolwiek większej mocy, nie jest głośniejszy, nie jest agresywniejszy, skręca tak samo, resoruje tak samo, cicho jest tak samo, wygląda prawie tak samo, poznajecie tylko po znaczkach S ewentualnie, że siedzicie w S3, a nie w A3. I ja to akurat kupuję. Średnie spalanie przy 120 7,4 litra. 310 koni mechanicznych. Kiedyś tyle to paliło Punto z silnikiem 1,475 koni. Do takiej codziennej jazdy i podróżowania nim, nawet na dłuższe dystanse, zachęca też fotel. Ma tutaj ten sportowy fotel fajne podparcie pod uda. Regulowany jest wszechstronnie w tej wersji z elektryką. Możecie zrobić sobie też pochylać siedzisko, więc w razie czego podeprze wam tutaj dobrze uda. Bardzo dobrze trzyma boczki, ale też nie tak, żeby wam się wpijały. Ma wysokie oparcie, więc kończy mi się na wysokości ramion. Zagłówek ma nieregulowany, ale nic mnie tutaj nie pije, nie boli i jest na właściwej wysokości. No po prostu wszystko się zgadza. Jak tak płynnie dodajecie gazu, jak ruszacie, jest w trybie efficiency, to on bardzo ładnie zmienia sobie te obroty tam już przy 2000. Natomiast jak zdejmiecie nogę z pedału gazu i czuje auto przed sobą, to już nie zredukuje wam obrotów do tych 800 i nie włączy biegu jałowego. Teraz nie czuje auta i już przerzucił na 800. Sprawdzimy to jeszcze raz, zbliżając się do tego tira. Widzicie? Nie zrzucił na 800. Więc współpracuje ta skrzynia już po prostu ze wszystkimi tymi radarami, aktywnym tempomatem i całą resztą. Takie czasy, że zaczyna to naprawdę działać dosyć dobrze. Ceny. 200 000 złotych za wersję podstawową. Ta jest wyspecyfikowana na
270 tysięcy złotych, ale naprawdę fajny konfig z fajnymi elementami wyposażenia dodatkowego, z fajnymi fotelami można mieć za 230-240 tysięcy złotych. Czy to dużo, czy to mało, ocenę tego pozostawiam Wam. Ja wiem, że jeżeli jesteście we dwie osoby, plus tam dwoje małych dzieci, jeżeli chcielibyście mieć czasami troszkę emocji, depnąć, szybciej pojechać, sprawnie, sprytnie, jednocześnie wsadzić za kierownicę Waszą żonę, która tego sportowego auta nie będzie się bała, to S3 jest naprawdę świetnym wyborem i w sedanie podoba mi się nawet bardziej niż w hatchbacku. Jest po prostu inna, jest oryginalniejsza, a najfajniejsze jest w niej to, że jest kompletnie niemęcząca. Golf R już w wersji 300-konnej, czy tej 310 koni mechanicznych, jest po prostu agresywniejszy, wulgarniejszy, bardziej brutalny, głośniejszy w środku, mniej przyjemny do jazdy na co dzień. Więc jeżeli chcielibyście za podobne pieniądze de facto mieć auto o podobnej mocy i podobnych osiągach, ale łagodniejsze w obejściu, bardziej komfortowe i jeszcze w dodatku ze znaczkiem premium, to naprawdę jest fajny wybór.